Czy wiedzą Państwo, że po Beethovenie stosunkowo niewielu kompozytorów napisało 9 czy 10 symfonii? Mówi się nawet o klątwie 9. symfonii. A tymczasem Mieczysław Weinberg napisał ich aż 22. Dlatego, nieco przewrotnie, aby uciec od wielkich liczb, zaczął komponować symfonie kameralne. Mógł je numerować od początku. 4. symfonia kameralna z listy 100 na 100 to jego ostatni ukończony utwór. Mieczysław Weinberg pisał te symfonie złożone ciężką chorobą. Dlatego trudno mi oprzeć się wrażeniu, że to rodzaj summy twórczości, podsumowania życia, może nawet pożegnania. Ciemne brzmienia smyczków, nostalgiczna, nieco klezmerska partia klarnetu, do tego kołysanka, chorał, szczypta ironii. To byłaby świetna muzyczna ilustracja do filmu o zawiłych losach Mieczysława Weinberga. Rozpoczął swoją edukację muzyczną w Warszawie i do tego miasta później we wspomnieniach wracał, ale w 1939 roku zostało to brutalnie przerwane i odtąd zaczęła się właściwie tułaczka kompozytora, która prowadziła poprzez Białoruś, poprzez Taszkent, aż do Moskwy. To jest kompozytor, o którym mówi się, że jest postacią z 3 światów. Świata polskiego, żydowskiego, bo takie jest jego pochodzenie, i też rosyjskiego, czy też radzieckiego, bo właśnie w Związku Radzieckim spędził większość swojego życia Weinberg. Właśnie z tego ducha muzyki rosyjskiej Weinberg przejmuje przede wszystkim dużą emocjonalność swojej muzyki, także jej melodyjność, która była właściwie dla tego dziedzictwa rosyjskiego bardzo ważna. 4. symfonia kameralna Mieczysława Weinberga została skomponowana na orkiestrę smyczkową, klarnet i trójkąt. W ciągu całego utworu ma on jednak do zagrania tylko 4 dźwięki. Gdzie? No, tego nie powiem, proszę sprawdzić, ale powiem, że te dźwięki są bardzo ważne, trudno je przegapić. Rozjaśniają ciemne smyczki, są jak promień słońca. Proszę wybaczyć mi te metafory, ale cóż, tak poetycko działa na mnie muzyka Mieczysława Weinberga, kompozytora 3 kultur.